Cześć, dzisiaj mam dla Was przepis na coś niesamowitego. Pewnie myślicie, że to są lody w czekoladzie, ale nie. To są cheesecake sticks, delikatne serniczki na kruchym spodzie, oblane czekoladą i udekorowane orzechami, pistacjami, truskawkami, malinami. W dekoracji tych serniczków ogranicza Was tylko Wasza wyobraźnia. Wszyscy nasi goście byli zachwyceni tymi serniczkami. Oczywiście myśleli, że to są lody, więc mieli bardzo smaczną niespodziankę. Serniczki świetnie sprawdzą się na imprezę, na urodziny dla dzieci, a również na komunie, które właśnie będą się rozpoczynać. Zapraszam Was teraz na obejrzenie filmiku i mam nadzieję, że niedługo zagoszczą na Waszych słodkich stołach. Do przygotowania ciasta będzie nam potrzebne 1,1 szklanki mąki, 1/3 szklanki cukru pudru, pół łyżeczki proszku do pieczenia. Suche składniki ze sobą mieszamy. Dodajemy jedno żółtko oraz 85 g zimnego masła. Wszystkie składniki siekamy ze sobą za pomocą noża. Dodajemy jedną łyżkę śmietany 18%. Mieszamy i zagniatamy ciasto do powstania gładkiej i jednolitej masy. Na lekko podsypanym blacie mąką wałkujemy ciasto. Następnie przekładamy do foremki wyłożonej wcześniej papierem do pieczenia. Nadmiar ciasta odcinamy i dobrze dogniatamy ciasto do dna formy. Ciasto nakłuwamy widelcem i wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i podpiekamy przez 15 do 18 minut na złoty kolor. Po upieczeniu ciasta temperaturę w piekarniku zmniejszamy do 160 stopni. W misie miksera umieszczamy 700 g sera białego, 200 ml śmietany 36%, trzy czwarte szklanki cukru, 1 budyń waniliowy bez cukru, 5 jajek oraz troszkę ekstraktu waniliowego. Składniki miksujemy ze sobą na najniższych obrotach tylko do połączenia. Masę serową wylewamy na podpieczony spód i pieczemy około 55 minut do godziny w 160 stopniach. Upieczony sernik zostawiamy w piekarniku do wystudzenia z lekko uchylonymi drzwiczkami. Wystudzony sernik wkładamy do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, aby dobrze stężał. Schłodzony sernik wyciągamy z formy i kroimy na 12 równych części. Do każdego serniczka wbijamy patyczek.
Mini serniczki wkładamy teraz do zamrażarki na około 4 godziny, aby dobrze zmarzły i nie spadły nam z patyczka podczas oblewania czekoladą. Kiedy serniczki są już zmrożone, możemy się zabierać za dekorowanie. I tutaj zaczyna się zabawa. Będzie nam potrzebna dosyć spora ilość czekolady. Ja łączyłam czekoladę mleczną z gorzką w proporcji około 350 g mlecznej i 50 g gorzkiej. I na każde 200 g czekolady dodawałam łyżkę oleju kokosowego. A białej czekolady użyłam około 200 g. Czekoladę rozpuściłam w mikrofalówce, można to również zrobić w kąpieli wodnej. I do rozpuszczonej czekolady dodałam olej kokosowy i mieszałam do jego rozpuszczenia. Pamiętajcie, aby czekolady nie podgrzewać już z dodanym olejem, bo się spali. Dodatki, jakich użyjecie do dekoracji, to jest tylko i wyłącznie Wasza inwencja twórcza. Ja użyłam truskawek, malin, posypek, orzechów, pistacji, także naprawdę macie tutaj spore pole do popisu. Mam nadzieję, że moje mini serniczki Wam się spodobały i niedługo będziecie je piec, a ja będę oglądać Wasze wypieki. Na koniec, jak zwykle, prośba ode mnie, jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie jakiś znak po sobie, abym wiedziała, że to, co robię, ma sens i motywowało mnie do dalszych wypieków oraz gotowania pysznych dań. Jeżeli macie pomysł na jakieś ciasto czy danie na obiad i chcielibyście to zobaczyć u mnie, to dajcie znać w komentarzu albo nawet napiszcie wiadomość prywatną. Chętnie wykonam to dla Was. Będzie to też dla mnie świetna motywacja i fajne doświadczenie.